w naznaczonym części drugiej powraca ta sama rodzina Lambertów, powracają te same duchy, straszaki, nie powraca niestety Lin Shaye, bo Ellis nie żyje, ale czy rzeczywiście powraca terror, powraca groza, ta, którą mieliśmy w jedynce? Film rozpoczynamy od retrospekcji do 1986 roku. Wtedy to właśnie młody Josh Lambert miał przeprowadzone egzorcyzmy, może nie bardzo. W każdym razie podobne wydarzenia, które były udziałem Declana w jedynce, nie miały miejsce. On był ich, doświadczał ich. No i rzeczywiście to jest pewien zarys, który musimy dostać, bo oczywiście wtedy, w tym 86 roku pojawia się Ellis, czyli Lin Shaye w tej roli. Nie Ellis. Lin Shaye w roli, ale tylko i wyłącznie głosowo. No wiadomo, była młodsza wtedy, więc inna aktorka ją zastąpiła. Jedynkę mamy streszczoną tak naprawdę na napisach początkowych, na czołówce. Rzeczywiście jest wszystko w miarę wytłumaczone. No i potem jest kontynuacja tejże części, pierwszej części. Powracają Stu, powraca Tucker. No oczywiście wiadomo, jako nasi badacze zjawisk paranormalnych, oczywiście w tej roli m.in. Lee Whannell, współscenarzysta tego filmu, współscenarzysta Piły i tak dalej. Film Upgrade również dosyć ciekawy. I James Wan powrócił oczywiście jako reżyser i muszę przyznać, że jest wiele rzeczy w tym filmie, które mi się podobają. Te, które mi się nie podobają, również się pojawiają w tym filmie, ale najpierw zacznę od plusy, bo wiadomo, najpierw tak to ja bym zaczął od minusów, to najpierw byś się smuciła, potem ci już nie pamiętam, który był kabaret, ale mniejsza rzeczywiście o większość. Film kontynuuje jedynkę, nie będę zdradzał, co się wydarzyło na końcu, akurat to jest bardzo istotne dla fabuły, więc w tym momencie kontynuujemy, powraca nasza, jak ona się nazywa? Panna młoda w czarnej sukni? Jakoś tak, dowiadujemy się dokładnie, kim jest ta panna młoda. Wszystko tam jest rzeczywiście wyjaśnione i muszę przyznać, że to mi się bardzo podoba, bo oprócz tego, że film ma cały czas dobry klimat, troszeczkę więcej jest straszaków niż w jedynce. W ogóle oglądałem ten film i tak co chwilę skakałem. Zdarza się po prostu, nawet ja czasami się przestraszę horrorów, które widziałem już wiele lat temu, bo to jest który rok? To jest 2013 rok, więc już 10 lat ponad temu, więc rzeczywiście dosyć dawno. Jak chcesz obejrzeć ten film z moim komentarzem, na końcu wrzucę link, możesz obejrzeć film z moim komentarzem. Pod warunkiem, że ten film oczywiście posiadasz. Więc rzeczywiście było w miarę dobrze. Szpital, którego użyto rzeczywiście do kręcenia tego filmu, bardzo często jest wykorzystywany w filmach, głównie oczywiście w horrorach. Między innymi to tam Michael Myers w Halloween 2 próbował Laurie Strode rozwalić, ale więcej innych tam oczywiście osób uszkodził, więc rzeczywiście dosyć dużo tutaj się w tym aspekcie dzieje. Film cały czas ma dobry klimat i to mi się rzeczywiście podoba. James Wan w bardzo koherentny sposób pokazuje nam to, co my chcemy widzieć, to, co my chcemy zobaczyć i to mi się rzeczywiście bardzo podoba. Nie jestem wielkim fanem straszaków i bałem się, że będzie ich zbyt wiele, ale rzeczywiście jest ich kilka, ale są one bardzo, można powiedzieć, nieoczywiste i troszeczkę wnoszą do tego wszystkiego, że to nie tak, że idziemy, tam są otwarte drzwi, to zaraz coś z nich wyjdzie. Idziemy tam, rzeczywiście coś się pojawia. I w tym momencie, stary motyw, patrzymy się, coś tutaj słychać, coś tutaj jest, nie ma? I to z tej strony, nie, takich rzeczywiście oczywistych oczywistości, jak mawia Neonówka, nie ma. To mi się rzeczywiście bardzo podoba. Są innego rodzaju dziwne straszaki. Ta postać, która się pojawia oczywiście tej panny młodej w czarnej sukni, rzeczywiście jest bardzo ważna i też ważne jest, ponieważ na początku, jak mówiłem wcześniej, mamy retrospekcję do 86 roku, do czasu młodego Josha Lamberta. Rzeczywiście tu jest fajne zapętlenie i to jest rzecz, która mi się bardzo w tym filmie podoba, bo w pewnych scenach wygląda tak, że akcja tego filmu, czyli drugiej części i akcja pierwszej części toczą się dokładnie w tym samym momencie. Jak to jest możliwe? Ano w ten sposób, że film Insidious tak naprawdę oryginalnie miał mieć tytuł Further, czyli dalej. I bez znajomości tak naprawdę tematu, bez znajomości filmu nie wiedzielibyśmy, co to jest to Further, co jest to dalej. W tym momencie wiemy, że to jest
chciałbym powiedzieć kraina, ale umówmy się, że ten wymiar, gdzie żyją właśnie te demony, te upiory, duchy i tak dalej. Więc krótko mówiąc, mamy wymiar ludzki, ten, w którym ja w tym momencie nagrywam recenzję na YouTube, a ty oglądasz, w ogóle napisz mi w którym roku, bo możliwe, że jest rok 2185 i YouTube nadal istnieje. I mamy oczywiście ten wymiar dalszy, ten further, ten wymiar, że tak powiem, duchowy, demoniczny, jak zwał, tak zwał. Więc w tych aspektach bardzo często się powtarza i na przykład wydarzenia, które miały miejsce w pierwszej części, były spowodowane tym, co się wydarzyło w wymiarze duchowym w drugiej części. Jakkolwiek to zabawnie nie zabrzmiało i nawet takie jest zapętlenie i rzeczywiście zastanawiałem się, bo jest kilka właśnie rzeczy, które na początku oglądam na tę retrospekcję i mówię, okej, no co się dzieje, no nie będę zdradzał co się dzieje, ale zobaczysz, to się dzieje, to tamto, w ogóle siam to i owam to. Mówię, okej, w porządku, po czym te same wydarzenia pojawiają się, no nie to, że pod koniec filmu, ale powiedzmy dalej, już w trakcie trwania filmu i nagle się okazuje, że dobra, ale my żeśmy je wtedy widzieli z punktu widzenia wymiaru ludzkiego, wiesz, YouTube recenzja, ale w tym momencie całkowicie inne mają one znaczenie z wymiaru demonicznego i rzeczywiście to jest bardzo dobre, to mi się bardzo podoba i motyw, który jest tutaj wykorzystany, to jest jeden z lepszych, jak dla mnie w ogóle w horrorach, w straszaka, bo ja rzeczywiście uwielbiam, kiedy coś, wiesz, no, zaczynamy. Zagubiona autostrada Davida Lyncha bardzo fajnym jest filmem, który zaczyna się w momencie, kiedy się kończy i vice versa, więc rzeczywiście jest to dosyć ciekawie zrobione. Mówiłem, jest mocny klimat, dosyć fajne są straszaki, smaczków jest co niemiara, bo oczywiście tak samo jak jedynka, duży jest ukłon w stronę twórców filmów Poltergeist, w stronę, jak już mówiłem wcześniej, Halloween 2, w stronę, no bo ci sami producenci oczywiście, więc w stronę filmów Paranormal Activity, bo kiedy właśnie Speck i Tucker wchodzą do domu Elise, no już niestety Elise nie ma, ale jej dom cały czas jest, no to można widzieć obraz, taki afrykański szaman bodajże, możesz sobie przyuważyć. Niby nic istotnego, ale dokładnie ten sam obraz pojawia się później w Paranormal Activity 2, a także trzecia część, więc rzeczywiście twórcy stwierdzili, okej, zażartujemy sobie, ale jest wątek polski. Słuchaj, nie chodzi mi o to, że twórca jednej z głównych ról, Patrick Wilson, ma żonę Polkę i mówi po polsku i często się w Polsce pojawia. Nie. Kiedy zjeżdżają windą, to w windzie słychać marsz żałobny Fryderyka Chopina. Na pewno kojarzysz, który, bo on jest bardzo charakterystyczny. Więc rzeczywiście mnóstwo tych wątków się zgrywa w tym filmie. Czy on straszy? Oj, on bardzo straszy. Naprawdę, on bardzo straszy. Ma niesamowity klimat. Straszaki są dobre. Straszaki, jak zwolisz, tak zwane jumpscary, są rzeczywiście bardzo dobre. Nie są tak chamsko, jak mówiłem wcześniej już, piąchą, tak się daje piątkę. Naprawdę, czasami jestem przemęczony. Nie są tak chamsko oczywiste i to jest rzeczywiście moc tego filmu, że jest to, co mi się podoba i również rozwijamy uniwersum. Tylko tak się w sumie zastanawiam i to jest chyba w ogóle błąd panów Wana i Wanella, bo obaj są odpowiedzialni za serię Insidious naznaczony, obaj są odpowiedzialni za serię Piła. W Pile w miarę szybko, na przestrzeni tych 10 tam 11 teraz filmów, pozbyto się Jigsawa, czyli Tobina Bella, tak? Uśmierconego tam chyba w trzeciej części, czy jakoś tak. Tutaj Elise odłożyła łyżkę chili, jak mawia Siara, już w pierwszej części, a no tak naprawdę ona mogła i powinna być siłą napędową i zastanawiam się, czy po tych latach oni nie myślą, kurczę, jednak żeśmy troszeczkę, no nie pokazaliśmy klasy, mogło być rzeczywiście lepiej, ale słuchaj, nie ma tego złego, wiem, że postać Elite powróci chyba w trzeciej części albo w czwartej, więc jest w porządku, ale mamy tutaj bardzo młodziutką aktorkę, która no w tym momencie już jest gwiazdą, nie tylko horrorów, ale w ogóle gwiazdą Hollywood, czyli Jenna Ortega. Pojawia się w tymże filmie, co prawda może na 2 sekundy, może na 30. Jedna z ostatnich scen, właśnie tam taka młodziutka Jenna Ortega się pojawia. No w tym momencie możesz ją kojarzyć chociażby z serialu Wednesday Netflixa, czy z filmów Krzyk 5 i 6, no bo już wiemy, że w tym momencie nie 7. Ale rzeczywiście film ma dobrze straszy. Film zwroty akcji ma bardzo ciekawe. Tego nieczęsto
Nieczęsto widujemy właśnie w horrorach, żeby były zwroty akcji. Nieczęsto tak naprawdę fabuła w tych horrorach jest dosyć istotna, no bo wiadomo, że chodzi o to tylko, żeby ludzie odkładali łyżkę, a jak to będzie inaczej, to już zobaczymy, ale to jest to równie ważne. No i sam pomysł, koncept jest rzeczywiście dobrym, więc ja nie mogę inaczej postąpić, tylko muszę polecić ten film. Nie jest to prawda on tak dobry jak jedynka. Kiedyś uważałem wiele lat temu, jak oglądałem go po raz pierwszy, że jest lepszy niż jedynka, ale w tym momencie po 10 latach, umówmy się, czy tam po 10 latach plus to, co doliczysz do roku 2185, w którym oglądasz, troszeczkę się zmieniło, no ale to oczywista oczywistość, że więcej tych filmów widziałem, no bo w tym momencie to było jako drugi, w tym momencie już mamy 5 filmów z serii naznaczony, więc rzeczywiście tego jest rzeczywiście dosyć dużo. Może nie na podkreślenie, na wyróżnienie, ale scena z duchami w sypialni. To powiem. Ja wiem, że oczywiście duchy się w tym filmie, w tej serii cały czas pojawiają, ale rzeczywiście to, jak tutaj jest zrobione, to naprawdę bardzo mi się podoba. Film warto obejrzeć. Głównie jeżeli jesteś fanką podgatunku horrorów, jakie są filmy o duchach. No bo wiadomo, że ktoś powie, nie stary, ja tam wolę slashery, dziękuję bardzo, mnie to interesuje, a nie, jednak ja wolę te z potworasami z kosmosu czy coś. Także jeżeli jesteś fanką duchów, to trzeba ten film obejrzeć. Oczywiście tę recenzję trzeba również udostępnić na swoich mediach społecznościowych. Jako fan musisz to zrobić i sprawić, że nasz kanał będzie rósł i coraz więcej osób będzie się pojawić, ponieważ filmy do kultowego horroru, do kultowych horrorów do omówienia wybierają widzowie, właśnie między innymi ty, więc im więcej osób, tym większy wybór, tym większa selekcja, tym więcej osób powie, ok, ja chcę, żeby wygrało to, czy tamto, czy w ogóle zaproponowało, więc to już mi się bardzo rzeczywiście podoba. Oczywiście wrócimy do tego filmu w trzeciej części. Trzeba będzie o nim wspomnieć, bo wiadomo, jak mówiłem wcześniej, Insidious 3, potem jest Insidious naznaczony, ostatni rozdział, klucz i tak dalej. Rzeczywiście tego jest całe mnóstwo, a piątą część w ogóle reżyserował wspomniany wcześniej Patrick Wilson, także będzie po prostu super świetnie elegancko. Moja ocena tego filmu jest na Filmwebie, możesz sobie sprawdzić, zobaczyć jaką wystawiłem notę w dzienniczku, a tutaj proszę bardzo, po bokach więcej horrorowych recenzji, bo któż z nas nie lubi się bać.